RuneLite to potężne narzędzie. Ma wtyczki dosłownie do każdej aktywności w grze. Chcesz iść na Temporosa? Bam, jest wtyczka. Lubisz PvP? Bam, są pluginy, które dadzą ci przewagę. Planujesz wbijać na jeden z 3 rajdów? Bam, 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 wszystko gotowe. A może jesteś spokojnym skillerem i chcesz po prostu ścinać drzewa? Też coś się znajdzie. Ale w tym odcinku nie będziemy się rozdrabniać na konkretny content. Pokażę ci te najbardziej uniwersalne wtyczki, które warto mieć zawsze, niezależnie od tego, jaką aktywność w grze wykonujesz. Zostań do końca, bo nawet jeśli myślisz, że masz wszystko ogarnięte, to możliwe, że ta jedna dobra wtyczka zmieni całkowicie twoją rozgrywkę. Zanim przejdziemy do pluginów, czym właściwie jest RuneLite? To bezpieczny darmowy klient do Old School RuneScape, oficjalnie wspierany przez Jagex, czyli twórców samej gry. Dzięki RuneLite możesz instalować dziesiątki niesamowitych wtyczek, które nie tylko ułatwiają, ale też uprzyjemniają całą rozgrywkę. Część z nich jest od razu dostępna, znajdziesz je w Configuration, ale wiele z najlepszych czeka na zainstalowanie w Plugin Hubie. Jeśli jeszcze nie używasz RuneLite, to powinieneś. Możesz go zainstalować przez Jagex Launcher, który ma opcję szybkiego pobierania. I właśnie ten sposób polecam najbardziej. A jeśli już masz RuneLite'a, to zaczynamy! GPU. Jest to wtyczka, która polepsza jakość grafiki i płynność gry. Opcja Draw Distance pozwala na zwiększenie bądź zmniejszenie widzialnego terenu. Polecam ustawić tę wartość na 50, lecz pamiętajcie, że im większy obszar do renderowania, tym większe zużycie karty graficznej i procesora. Sprawdźcie, czy na pewno macie ustawiony Fog Depth na 0, a opcję Unlock FPS zaznaczoną. FPS Control. Tutaj koniecznie zaznaczcie opcję Draw FPS Indicator. Pokazuje ona aktualną ilość klatek na sekundę. Możecie wybrać docelową ich ilość tutaj lub całkowicie je uwolnić. Moim zdaniem 60 w zupełności wystarczy. Nie ma co zbędnie obciążać komputera. Kolejną niezbędną wtyczką jest World Hopper. Na samym dole zaznaczamy opcję Display Current Ping. Teraz koło naszych FPS-ów pojawi się również ping. Wtyczka ta pozwala nam też przypisać skróty klawiszowe na szybką zmianę świata Quick Hop Next i Quick Hop Previous. Jest to niesamowicie przydatne podczas handlu z NPC, na przykład gdy kupujesz Astral Runy od Baba Yagi lub chcesz sprzedawać run itemy do Martina. Można też szybko zmienić świat na konkretny, wpisując w czat hop i numer świata. Mega przydatna funkcja. Jeśli nie jesteście Ultimate Ironmanem, to pewno korzystacie z banku. Wpisywanie bank pinu za pomocą myszki to istna tortura. Opcja Keyboard Bank Pin we wtyczce bank pozwala na wpisanie go za pomocą klawiatury. 1 sekunda i zrobione. Włączcie sobie też opcję Show Exact Bank Value, żeby widzieć, ile łącznie warty jest wasz bank. Fajnie się patrzy, gdy ta liczba rośnie i możecie poczuć wtedy, że wasza postać się rozwija. Gra ogranicza ilość stworzonych zakładek w banku do 9. To mało. Z pomocą przychodzą wtyczki Bank Tab i Bank Tab Layouts. Możemy dzięki nim dodać nieograniczoną liczbę tabów do każdej z aktywności z osobna. Klikamy na plus po lewej stronie i nazywamy naszą zakładkę. Pojawi się ona na samym dole listy. Upewnijcie się, że macie włączony layout. Powinno się to uaktywnić z automatu, ale jeśli się tak nie stało, to włącz go ręcznie. Klikamy znowu prawym Change Icon i wybieramy odpowiednią ikonę. Dodajemy teraz potrzebne nam przedmioty do naszej zakładki i ustawiamy je sobie w dowolnej konfiguracji. Teraz za każdym razem, gdy otworzycie bank, możecie przejść do wybranej zakładki i w kilka sekund skompletować potrzebne przedmioty. Wiem, że wiele osób używa wtyczki Inventory Setups. Pozwala ona na zapisywanie aktualnego wyposażenia do panelu bocznego. Jedno kliknięcie i dana konfiguracja pojawia się w waszym banku na podobnej zasadzie jak stworzone zakładki. Ja osobiście wolę to pierwsze rozwiązanie, ponieważ lubię mieć w swoich zakładkach też inne przydatne czasem przedmioty. Ale kto wie, może wam bardziej spodoba się ta druga opcja. Wtyczka Ground Items pokazuje przedmioty na ziemi w formie tekstowej. Jeśli polujecie na coś wartościowego, to z tym pluginem na pewno tego nie przeoczycie. Wtyczka ta pozwala na konfigurację poświaty i kolorów dla drogocennych przedmiotów. Gdy przytrzymacie Alt, możecie schować lub wyróżnić dany przedmiot oraz zobaczyć, jak długo będzie leżał na ziemi, zanim zniknie. Gdy kółko zmienia kolor na żółty, to oznacza, że przedmiot stał się widoczny dla innych graczy. RuneScape ma różne rodzaje layoutu. Jeśli grasz na Stretch Mode, tak jak ja, to plugin o tej samej nazwie znacząco ułatwi ci grę. Bazowo przy rozdzielczości Full HD gra wygląda tak.
Używając funkcji Resizable Scaling możecie powiększyć lub zmniejszyć całe UI. Bardzo przydatne, niezależnie od aktywności, którą chcecie wykonywać. Przytrzymując Alt możecie również dowolnie przesuwać poszczególne elementy na ekranie. Wikipedia w Old School RuneScape to skarbnica wiedzy o grze i każdy gracz powinien być z nią zaznajomiony. Wtyczka WikiSync importuje informacje o Twojej postaci prosto na stronę wiki. Które combat achievementy masz już zrobione? Jakich skilli brakuje Ci do ukończenia tej diarki? Czy masz wszystkie wymagania, by zacząć ten quest? Wystarczy, że w pluginie zaznaczysz tą opcję, a na wiki wpiszesz swój nick. Gotowe. Jeśli nie chcesz za każdym razem wchodzić na wiki, by sprawdzić, jakie statystyki ma Twój przedmiot, wtyczka Item Stats importuje je i wyświetla bezpośrednio w grze. Która broń jest lepsza? Ile zleczycie to jedzenie? Wszystko macie podane na tacy. Gdy już wybierzecie, które przedmioty chcecie używać, to warto je sobie oznaczyć. Wtyczka Inventory Tags pozwala na pokolorowanie waszego ekwipunku na dowolnie wybrany przez was kolor. W szczególności jest to przydatne na rajdach, gdy bierzemy ze sobą wszystkie style walki. Melee czerwony, Ranged zielony i Mage niebieski. Jeśli chcecie, by wasze HP oraz prayer były bardziej widoczne, to bardzo polecam plugin Status Bars. Ja mam ustawiony pasek ze zdrowiem po lewej, a prayer po prawej. Możecie to sobie dowolnie pod siebie skonfigurować. Dodatkową opcją jest wizualizacja, za ile zleczycie jedzenie lub o ile punktów zostanie przywrócony Twój prayer. Jeśli tekst wyświetla się na żółto, to oznacza, że potionek zregeneruje nieco mniej punktów niż by mógł. Jest to informacja dla Was, że lepiej chwilę z nim jeszcze poczekać. Następny plugin, o którym będę mówił, jest według mnie najbardziej niezbędną wtyczką ze wszystkich istniejących. Gdyby jej zabrakło, to pewno przestałbym grać w tą grę. Menu Entry Swapper. Jeśli przy kliknięciu prawym przyciskiem myszki na dowolną rzecz, przedmiot lub NPC macie do wyboru więcej niż jedną opcję, to za sprawą tego pluginu możecie wybrać, która z nich ma być przypisana pod lewy przycisk myszki. Chcecie pickpocketować NPC zamiast atakować go? Nie ma problemu. Przytrzymując Shift klikacie prawym przyciskiem myszki i wybieracie Swap Left Click na Pickpocket. Chcecie, żeby Fairy Ring teleportował was do ostatnio wybranego miejsca? Bam! Chcecie, żeby jednym kliknięciem Ring of Wealth teleportował cię do GE? Zrobione. Przeszkadza wam to drzewo w drodze do banku? Zmieniacie opcję Chop Down na Walk Here. Chcecie wrócić do wcześniejszych ustawień? Reset. Dzięki temu pluginowi możecie też dać funkcję kombinacji Shift plus lewy przycisk myszki. Ja na przykład na zwykłe kliknięcie na schody mam ustawione Climb Up, a przytrzymując Shift Climb Down. Naprawdę bardzo fajne ułatwienie. Polecam. Tile Indicators to plugin, który ułatwia zrozumienie mechaniki poruszania się waszej postaci. Destination Tile pokazuje, gdzie zmierza wasza postać, a True Tile, gdzie w danym momencie się znajduje. Zauważycie wtedy, że faktyczna pozycja waszej postaci jest inna niż gra wam to pokazuje. Docieracie do wybranego miejsca szybciej niż myśleliście, a bieganie to tak naprawdę skakanie co 2 kratki. Ta wiedza w szczególności jest niesamowicie przydatna podczas PvP i PvM, czyli tam, gdzie wasze ruchy muszą być perfekcyjne. Jeżeli chcecie zaznaczyć swoje kratki na ziemi, to użyjcie pluginu Ground Markers. Przytrzymując Shift i klikając prawym przyciskiem myszki w dowolne miejsce wybieracie Mark Tile. W opcjach możecie zmienić ich kolor i wielkość, ale jeśli chcecie zmienić kolor już istniejącej kratki, to Shift plus prawy i Color Tile. Możecie też nazwać swoją kratkę wedle uznania. Jeśli uważasz jednak, że któraś z kratek nie jest Ci potrzebna, to Unmark Tile. NPC Indicators pozwala na zaznaczanie potworów lub NPC-ów. Shift plus prawy i Tag, jeśli chcecie zaznaczyć tylko tego konkretnego potwora, lub Tag All, jeżeli chcecie zaznaczyć wszystkie potwory tego rodzaju. Takie działanie ma kilka korzyści. Po pierwsze, znacząco ułatwia widoczność potworów. Po drugie, przy zaznaczeniu opcji Highlight True Tile widzimy, gdzie potwór tak naprawdę się znajduje. Dokładnie taka sama sytuacja jak z poruszaniem się naszej postaci. Nie wszystko jest takie, jak nam gra pokazuje. A po trzecie, gdy zaznaczycie Show Respawn Timer, to będziecie wiedzieli, kiedy zaznaczony potwór się odrodzi. Super przydatne podczas bossowania lub slayera. Fajnym rozszerzeniem do tego pluginu jest Better NPC Indicators. Dzięki niemu możemy kustomizować poszczególne zaznaczenia. Ja na przykład zaznaczyłem sobie małpki na toa, tak by kolor odpowiadał stylowi ich ataku. Znowu,
Melee czerwony, Ranged zielony, Mage niebieski. Teraz pora na oznaczenia innych graczy. Player Indicators. Chcecie wśród tłumu na GE znaleźć swojego kolegę z friendlist? O, jest tutaj. Gracze z waszej gildii są w pobliżu? Dobrze jakbyście się przywitali. Wybieracie się na Wilda? Im szybciej zobaczycie przeciwnika, tym większa szansa na przetrwanie. Ustawcie sobie opcję Highlight Others na PvP. Zaznaczenia obcych graczy będą pojawiały się tylko na Wildernessie i na światach PvP. Nie ma co zbędnie zaśmiecać sobie ekranu. Quest Helper. Każdy robi questy. Żeby sobie to ułatwić, klikamy na wybrany prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję Start Quest Helper. Otworzy nam się panel, w którym możemy zobaczyć wymagania questa, potrzebne przedmioty, rekomendowane przedmioty, potwory do zabicia oraz nagrody. Gdy klikniecie na minimapę, to strzałka wskaże wam miejsce rozpoczęcia questa. Plugin poprowadzi was za rączkę przez każdego questa w grze. Na bieżąco będzie was informował o tym, co, jak i gdzie macie zrobić, jakie przedmioty będziecie potrzebować i przeprowadzi was przez każdy dialog. Dzięki tej wtyczce zdobyłem Quest Cape'a na moim mainie. Polecam. To były moim zdaniem niezbędne pluginy. Pokrótce omówię jeszcze te, bez których da się grać, ale umijają i ułatwiają rozgrywkę. Logout Timer. Możecie ustawić, po jakim czasie wasza postać wyloguje się, gdy nic nie klikacie. Large Logout. Po prostu zwiększa wielkość przycisku do wylogowywania się. Kiedy uciekasz przed pekerem, bezcenne. Daily Task Indicator. W momencie logowania waszej postaci przypomina wam na czacie o cyklicznych czynnościach, typu odebranie battle staffów z diarki lub zrobienie minigierki Tears of Gatix. Skill Progress Bars. Pokazuje, ile brakuje wam doświadczenia do wbicia kolejnego poziomu. Uwielbiam patrzeć, jak te paseczki zapełniają się na zielono. Weapon Charges. Pokazuje, ile zostało wam ładunków w przedmiotach i broniach. Jeśli zdarzyło ci się, że podczas rajdu rozładowała ci się broń, to ten plugin jest dla ciebie. 107 HD. Ten plugin zmienia grafikę całkowicie. Wydaje się, że to inna gra. Fajny bajer, ale moim zdaniem zabiera to trochę oldschoolowości i osobiście z niego nie korzystam. I na koniec Door Kicker. Tutaj nie muszę nic tłumaczyć. To były moje ulubione i moim zdaniem najważniejsze pluginy w RuneLite. A teraz twoja kolej. Napisz w komentarzu, bez którego pluginu ty nie wyobrażasz sobie gry. Jeśli ten film pomógł ci ogarnąć RuneLite, zostaw suba i łapkę, to nic nie kosztuje, a daje mi mega motywację. Dzięki za oglądanie. Cześć!